Dzień dobry. Dzisiaj będzie trochę inny filmik niż zwykle, bo zamiast typowej lekcji o gramatyce, o słownictwie, uznałam, że nagram dla Was vloga. Robię to rzadko, szczególnie z takiego dnia, normalnego dnia. To znaczy czasem nagrywam jakieś rzeczy w plenerze, czasem nagrywałam jakieś filmiki z innych miast. Ostatni, nie wiem czy pamiętacie, był z Kazimierza Dolnego. Jeśli nie widzieliście, to sobie zobaczcie. Wstawiam Wam link tutaj. I wcześniej nagrałam też, kiedy spotykałam się z moimi uczniami. Też wstawiam Wam link tutaj, jeśli tego nie widzieliście. Ale nie były to takie typowe vlogi, to znaczy nie były to takie typowe filmiki spędź ze mną jeden dzień po polsku. A ja, kiedy uczę się języków, całkiem lubię takie filmiki oglądać, dlatego uznałam, czemu nie? Mam wrażenie, że w ogóle nie jestem uzdolniona, jeśli chodzi o nagrywanie vlogów, bo po prostu zapominam o tym, żeby nagrywać siebie w ciągu dnia, więc zobaczymy, jak wyjdzie. Może nic z tego nie wyjdzie, może coś z tego wyjdzie. To zobaczymy dopiero pod koniec tego dnia. W każdym razie plan jest taki, żeby wyszedł z tego vlog. Bo dzisiaj mam w planach różne ciekawe rzeczy. Zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. Jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania. Jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego, więc jeśli jesteś taką osobą i uczysz się języka polskiego jako obcego, to zapraszam Cię na ten kanał i koniecznie go zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz i sprawdź też moje podcasty, jeśli ich jeszcze nie słuchasz. Transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku, do wszystkich moich filmików, do wszystkich moich podcastów znajdziesz na moim Patreonie, na którym publikuję jeszcze więcej materiałów do nauki, bo są dodatkowe podcasty. Ostatnio był taki dodatkowy podcast i poza tym mamy też spotkania grupowe 2 razy w miesiącu, mamy spotkania indywidualne, mamy grupę na WhatsAppie, więc dzieje się bardzo dużo. Odsyłam Cię więc już do mojego Patreona, link do Patreona jest w opisie tego filmiku, a do końca stycznia są nawet zniżki, więc warto z nich skorzystać. Zniżki specjalne przygotowałam też na moje kursy A1, A2 i B1 i na wszystkie te grupowe zamówienia, więc koniecznie też sprawdź tę ofertę, jeśli lubisz uczyć się tak krok po kroku bardziej, może nie tradycyjnie, bo kursy jednak opierają się na moich podcastach i filmikach, ale jeśli lubisz uczyć się z feedbackiem, z nauczycielem i bardziej w sposób taki właśnie krok po kroku mieć plan tej nauki na konkretny poziom. Okej, to chyba tyle, jeśli chodzi o wstęp. Ja zaraz będę nagrywać podcast z moją siostrą, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. Będziemy mówić, może nie będę zdradzać, o czym będziemy mówić, ale cieszę się, że zgodziła się nagrać ze mną podcast, bo wiem, że lubicie takie dialogi. A teraz patrzę intensywnie na moją kuchenkę, bo właśnie gotuję sobie mleko, żeby zrobić sobie kawę. Wciąż jeszcze nie zdążyłam zaopatrzyć się w ekspres do kawy i nie wiem, kiedy nastąpi to w moim życiu. Jest to jedno z moich wielu marzeń, jeśli chodzi o aranżację kuchni. Nie wiem, czy znacie to słowo po polsku, ale kiedy mleko już zaczyna się bardzo gotować i za bardzo, to znaczy wychodzi już z garnka, to mówimy po polsku, że mleko kipi, że wykipiało. Mamy taki czasownik i tak możecie powiedzieć o wszystkim, co wychodzi jakby z garnka, o płynie oczywiście, więc coś, co wykipiało, to znaczy, że wyszła ta woda, czy to mleko z garnka wyleciało, wypłynęło może bardziej. Bardzo lubię spieniać mleko rano i pić kawę z mlekiem rano. Zobaczymy, jak wyjdzie nam podcast z moją siostrą, a potem będę nagrywać ten vlog dalej. Planuję teraz zrobić naleśniki dopiero na wieczór, dlatego że mamy dzisiaj, to był toster, dlatego że mamy dzisiaj spotkanie z moimi kursantami, bo z nimi też spotykamy się online raz w miesiącu z każdym z poziomów. Będę sama z moją córką, więc plan jest taki, żeby jadła kolację w międzyczasie, ale muszę być pewna, że będzie na kolację to, co lubi i to, co będzie chciała jeść chętnie. Chociaż ostatnio mamy sporo różnych kryzysów, bo wchodzimy w kryzysy dwulatka
i generalnie dużo rzeczy jest dramatem w jej życiu, jak na przykład to, że ostatnio położyłam jej mus owocowy, takie wiecie, jak są w tubkach musiki owocowe dla dzieci, położyłam nie z tej strony, z której powinien leżeć. Dlatego zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Nie wiem, jak wy macie z przepisami. W ogóle ostatnio nagrałam podcast, to był filmik o gotowaniu, więc jeśli macie ochotę też go sobie obejrzeć, to sobie zobaczcie. Jeśli chodzi o naleśniki, to przez bardzo, bardzo długi czas szukałam tego idealnego przepisu na naleśniki, żeby nie były ani za cienkie, ani za grube, żeby były idealne. I znalazłam go na stronie, z której zwykle znajduję przepisy na różne desery, na ciasta. To jest strona Moje Wypieki, często już ją polecałam chyba, jeśli chodzi o różne wypieki takie. Jestem praworęczna, więc bardzo trudno mi się wsypuje mąkę lewą ręką. Chyba łatwiej będzie mi trzymać mikrofon lewą ręką. Ok. Teraz właśnie wlałam mleko. Pamiętajcie, mąkę wsypujemy, wsypać, wsypywać, a mleko wlewamy. Wodę też wlewamy i teraz wleję wodę. Wlać i wlewać. Dodaję jeszcze szczyptę soli. Nie wiem, czy wiecie, co to jest szczypta po polsku. To znaczy chyba w przepisie była 1/4 łyżeczki, nawet nie pamiętam, ale znam ten przepis na pamięć, ale nie pamiętam. Dodaję szczyptę soli, czyli troszkę soli, szczyptę czegoś możecie dodać, to jest właśnie coś takiego, szczypta. I jeszcze roztopię masło i będę miała gotowe już ciasto na naleśniki, żeby potem je tylko usmażyć i żeby było troszkę szybciej wieczorem. Po polsku, kiedy nie dodajecie takich dokładnie odmierzonych ilości, na przykład właśnie teraz dałam masło i w przepisie są 3 łyżki chyba roztopionego masła, ale bardzo często robię to na oko. Po polsku mówimy, że robimy to na oko, czyli nie wiemy, ile dokładnie tego masła wyjdzie, ale wyjdzie mniej więcej coś w tym stylu. Podobnie właśnie z tą solą nie odmierzam dokładnie 1/4 łyżeczki, tylko dodaję troszeczkę soli, czyli też szczyptę soli. Jednak nie będzie dziś nagrywania podcastu z moją siostrą, bo moja córka zdecydowała, że obudzi się troszkę wcześniej niż zwykle, także może usmażę jednak naleśniki w międzyczasie albo zrobię coś innego. Trzeba być bardzo elastycznym przy dziecku i być gotowym na zmiany planów w ostatniej chwili za każdym razem. Założyłam już, idziemy? Gdzie idziemy? Tam? Dobrze, zaraz tam pójdziemy. Założyłam już buty, teraz będę wkładać płaszcz. Mówimy po polsku, że coś zakładamy. Zakładam płaszcz, ewentualnie ubieram się w płaszcz i tam wtedy jest biernik. Albo zdejmuję, kiedy to już jest czynność na odwrót, więc kiedy wchodzę do domu, albo kiedy wracam do domu, czy kiedy wchodzę do kawiarni, to zdejmuję płaszcz. Więc teraz zaraz zakładam płaszcz i wychodzę z domu. Jestem już bardzo spóźniona na spotkanie, które właśnie mnie czeka, dlatego nie będę długo opowiadać o tym. Prowadzę wózek i nagrywam filmik jednocześnie, więc może nie być to zbyt łatwe. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że miałam oczywiście w planach opowiedzieć Wam o tym, z kim się będę spotykać, bo jest to dosyć ciekawe. Powiem tylko, że będę spotykać się z jedną Polką, którą niedawno zupełnym przypadkiem spotkałam w miasteczku, w którym mieszkam. I się umówiłyśmy na dzisiaj. Właśnie jestem w drodze na to spotkanie, ale tak jak mówię, jestem już dosyć spóźniona, dlatego nie będę zbyt długo o tym opowiadać, żeby móc szybciej iść. Ojej, przepraszam, jakieś roboty na drodze były. Tak, to chyba jest jakościowo najgorszy filmik, bo chyba trzęsie strasznie kamerą. Co mówiłam? Tak, więc chyba strasznie trzęsło kamerą, więc jeszcze raz będę się spotykać z jedną Polką, którą tutaj niedawno przypadkiem poznałam. Zupełnym przypadkiem. W parku wpadłyśmy na siebie, więc jestem bardzo ciekawa, jak się potoczy to spotkanie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze dogadywać, bo tak naprawdę jeszcze nie wiem. Także zobaczymy, jak będzie, a jak się poznałyśmy, jak to wszystko wyszło, to jeszcze Wam opowiem po tym spotkaniu pewnie. Nie miałam czasu powiedzieć tego przedwczoraj, właściwie to było przedwczoraj, nie wczoraj, kiedy kręciłam filmik, kiedy zaczęłam kręcić, więc nie miałam już czasu opowiedzieć Wam o tym, z kim się w końcu spotkałam. Miałam zrobić to po naszym spotkaniu z patronami, kiedy moja córka już zasnęła, ale
ale było tak dużo rzeczy i byłam tak już zmęczona, że ostatecznie odpuściłam to tamtego dnia i uznałam, że nagram dla Was kolejnego dnia jeszcze kontynuację tego filmiku. Miałam oczywiście w planach opowiedzieć Wam tę całą historię w parku, zrobić ładny filmik z naturą w tle, ale oczywiście rozpadało się, kiedy mówiłam, więc nie mogłam tego zrobić. Takie są uroki niestety życia nad morzem albo nad oceanem. Pogoda jest bardzo, bardzo zmienna i niestety nie możemy jej przewidzieć. Teraz już wyszło słońce, było wielkie słońce, nagle wielki deszcz, teraz znowu jest wielkie słońce. No, tym lepiej, że jest już słońce. W każdym razie to, co chciałam Wam powiedzieć, to, że spotkałam tutaj niedawno jedną Polkę, zupełnym przypadkiem, kiedy byłam na spacerze z moją córką i do mojej córki mówię po polsku. Spotkałam dwie właściwie Polki. Mówiłam więc do mojej córki po polsku, kiedy z nią byłam i w pewnej chwili jedna z nich podchodzi dosyć blisko do mojej córki i myślałam, że może coś jej się nie spodobało, bo moja córka miała taką fazę, chyba jak wszystkie dzieci, że pokazywała palcem wszystkich. Pokazywała palcem, możemy też powiedzieć, że wskazywała kogoś palcem i mówiła pan, pani, kiedy mijała panią albo pana, jakichś ludzi. No i mówiła właśnie na tę panią pani i pokazywała ją palcem. Przechodzę właśnie przez przejście dla pieszych, więc dlatego oglądam się na wszystkie strony. Ta pani właśnie, która podeszła bliżej, spojrzała na moją córkę i ja powiedziałam po francusku do niej, że no to właśnie znaczy madame, czyli pani po polsku, że teraz właśnie tak pokazuje wszystkich palcem, więc troszkę wytłumaczyłam. A ta pani odpowiada po polsku do mojej córki, mówi: tak, tak, wiem, kochanie, ja też jestem z Polski. Więc to było dla mnie duże zaskoczenie. Nie spodziewałam się w ogóle, że spotkam tutaj w parku Polaków. Polki, to były akurat dwie kobiety. Więc to była mama ze swoją córką. To była rodzina, to jest rodzina, która przeprowadziła się dawno temu, wyemigrowała jeszcze w czasach komunizmu do Francji i właśnie teraz ta jej córka żyje tutaj w tym regionie, niedaleko mnie. Wychowywała się zawsze we Francji, ale mówi świetnie po polsku, więc rozmawiamy ze sobą po polsku. I było to bardzo ciekawe spotkanie i też dla mnie bardzo przyjemne, że mogłam porozmawiać z kimś po polsku, co nie zdarza się często tutaj, właściwie nigdy się nie zdarza, poza chwilami, kiedy moja rodzina mnie odwiedza. Kiedy się spotkałyśmy teraz, to znaczy przedwczoraj, bo nagrywam to 2 dni później, kiedy spotkałyśmy się, to było bardzo, bardzo miło, wypiłyśmy razem kawę, potem poszłyśmy się trochę przejść właśnie do tego samego parku, w którym się poznałyśmy i poszłyśmy jeszcze na plac zabaw na chwilę, żeby moja córka też mogła się trochę pobawić. Te miejsca, gdzie są różne zabawy dla dzieci, wiem, że w różnych językach to się różnie nazywa. Po polsku mówimy na to zawsze plac zabaw. Więc poszłyśmy jeszcze na chwilę na plac zabaw. Było bardzo, bardzo przyjemnie porozmawiać, tak jak mówię, po polsku, spotkać kogoś i usłyszeć też taką historię Polaków, którzy wyemigrowali do innego kraju w trakcie jeszcze komunizmu. Zobaczymy, czy się jeszcze spotkamy. Prawdopodobnie tak. Wymieniłyśmy się wtedy numerami, kiedy się poznałyśmy. To była taka chwila, jedna z tych chwil w naszym życiu, kiedy trochę się wstydzimy o coś zapytać, wstydzimy się coś zrobić, ale kiedy już to robimy, to tego nie żałujemy. Więc trochę się zastanawiałam, czy zapytać ją o numer telefonu, żeby potem się spotkać, ale uznałam, że myślę, że nie będę tego żałować, jeśli zapytam. I wymieniłyśmy się wtedy, kiedy się poznałyśmy, numerami telefonów. Myślę, że ona też była zadowolona z tego, że mogła się spotkać, porozmawiać po polsku, trochę poćwiczyć polski, bo wiadomo, jak to jest, kiedy mieszka się całe życie w innym kraju, za granicą, to ten polski ćwiczyła zawsze tylko w domu z rodzicami. I teraz też prawdopodobnie może jej tego brakować, dlatego cieszę się, że tak wyszło i że mogłyśmy się spotkać i porozmawiać. I zobaczymy, może spotkamy się jeszcze kiedyś. To taka była ta moja historia, którą chciałam się z Wami podzielić. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten krótki filmik, w którym było trochę chaotycznie, ale tak wygląda życie, szczególnie życie z dzieckiem, więc nie zawsze możemy wszystko zaplanować, także mam nadzieję, że mimo wszystko cieszycie się, że byliście ze mną i że mogliście usłyszeć polski.
I tak, i to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Pamiętajcie o kursach, pamiętajcie o Patreonie, teraz jeszcze są zniżki do końca stycznia. Wstawiam Wam wszystkie linki tutaj w opisie filmiku. I dziękuję wszystkim patronom i wszystkim kursantom, którzy wspierają ten kanał i ten projekt. I do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa, pa!